Chcecie rozkręcić imprezę albo po prostu posłuchać głośniej muzyki? No cóż, takie małe głośniczki Bluetooth raczej nie dadzą rady, ale co innego już taki duży LG X-Boom 360, który niedawno trafił w nasze ręce. Ten głośnik gra w 360 stopniach, ma podświetlanie RGB, no i jeszcze kilka innych ciekawych funkcji. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie i oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Ja jestem Alo i zapraszam do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą LG, która dostarczyła nam ten głośnik RP4 do filmu. Na kanale Technostrefa mieliśmy okazję pokazywać Wam wiele najróżniejszych głośników Bluetooth, ale ten, który dzisiaj Wam pokażę, ma dosyć zaskakujące funkcje. Zacznijmy od początku. Praktycznie cały ten głośnik został pokryty tkaniną, takim materiałem, który ostatnio cały czas zyskuje na popularności. Widzimy go w wielu urządzeniach ze świata elektronicznych gadżetów. Kolorystyka sprzętu, tak jak widzicie, jest raczej dość stonowana, dzięki czemu nie rzuca się on jakoś specjalnie w oczy, przynajmniej do czasu, ale o tym nieco później. U góry znajduje się rączka, dzięki czemu można ten głośnik łatwo przenosić, chociaż swoje waży, a pod nią znajduje się panel sterujący. A tam tradycyjnie włącznik, regulacja głośności czy play pauza oraz przełącznik źródła. Jednak poniżej jest pewien wyróżniający się przezroczysty i stożkowy element pomiędzy dwoma częściami urządzenia. Odpowiedzialny jest on za podświetlenie, które im będzie ciemniej, tym zrobi lepszy efekt. Efekty świetlne można regulować za pomocą przycisku, który znajduje się również na panelu sterującym, ale to nie wszystko, ponieważ oświetleniem można sterować także za pomocą aplikacji mobilnej na smartfona, ale potrafi ona także znacznie więcej niż tylko odpalać lampki w głośniku. Natomiast o tym już powiem Wam za chwilę, bo przechodzimy teraz do drugiej funkcji tego stożka, która jest bardziej istotna. Chodzi mianowicie o dźwięk, no ale pewnie od razu sobie pomyślicie, jak coś takiego może mieć wpływ na dźwięk. Na samym początku tego filmu mówiłem Wam, że ten głośnik gra w 360 stopniach. Bezpośrednio pod tym elementem znajduje się głośnik niskotonowy. Stożek sprawia, że dźwięk może się rozchodzić równomiernie we wszystkich kierunkach, dodatkowo nie powodując tym jakichś zakłóceń, które negatywnie wpływałyby na dźwięk. LG podobny trik zastosowało przy głośniku wysokotonowym, który znajduje się w górnej części całej konstrukcji. Co prawda, nie widać go tutaj, ale według ilustracji na stronie producenta to nad tym przetwornikiem znalazło się coś w rodzaju kopuły, która także rozprasza dźwięk we wszystkich kierunkach. Czego by o tym rozwiązaniu nie mówić, to zdaje się ono prostsze niż pakowanie do wnętrza dużej liczby mniejszych głośników, które trzeba odpowiednio także wyregulować. Tutaj znalazły się dwa wysokiej jakości przetworniki. Ten głośnik jest naprawdę głośny. Tak? I gra w 360 stopniach. Tak, i dlatego tutaj koledzy muszą się zamykać w drugim pokoju i tak pewnie im przeszkadzamy nagrywając. Tak. Głośniki razem są w stanie wycisnąć z siebie nawet 120 W mocy RMS i to brzmią przy tym nieźle, niezależnie od tego, w której części pokoju będziecie. Tak jak przystało na głośniki Bluetooth, jest tu całkiem sporo niskich tonów, a nieco mniej góry. Ale w odróżnieniu od wielu urządzeń, w tym modelu od LG możecie coś z tym zrobić. To wszystko za sprawą aplikacji LG X-Boom, którą znajdziecie zarówno na smartfonach z Androidem, jak i iPhone'ach. Tą najbardziej podstawową funkcją jest zarządzanie głośnikiem. Zobaczycie tutaj procent naładowania, ale z poziomu apki możecie także sterować brzmieniem za pomocą predefiniowanych ustawień korektora, jak i dopasować tony pod swoje własne upodobania. No i jest oczywiście oświetlenie. Do dyspozycji macie najróżniejsze tryby jak Ambient, Nature czy Party, reagujące również na dźwięk, które stworzą odpowiedni nastrój dopasowany do sytuacji. Ale nie musicie z nich korzystać, bo aplikacja pozwala także na dopasowanie oświetlenia własnoręcznie. Niejako wisienką na torcie jest opcja DJ Mode, która może nie sprawi, że będziecie nagle jak Tiesto, ale na muzykę odtwarzaną z telefonu możecie nakładać dodatkowe, predefiniowane sample lub nawet tworzyć własne.
Do tego są także efekty takie jak flanger czy opóźnienia. No i jest jeszcze funkcja prowizorycznego scratchu. Nie poruszyłem jeszcze jednej ważnej kwestii, mianowicie czas pracy na baterii. Przynajmniej w przypadku takich dużych i raczej stacjonarnych głośników nie jest to raczej pierwszą rzeczą, na którą zwraca się uwagę. Jednak w tym głośniku LG znalazło się ogniwo, które wystarcza na działanie według producenta nawet do maksymalnie 10 godzin. Oczywiście ten czas będzie zależny na przykład od ustawień głośności czy podświetlenia. Samego urządzenia co prawda nie naładujecie klasycznie za pomocą złącza USB, ale podłączycie go bezpośrednio do prądu za pomocą przewodu. Wtedy ten głośnik może także działać w pełni stacjonarnie. Warto też zwrócić uwagę, że podczas podłączenia głośnika do prądu głośność staje się większa. Głośnik po prostu dostaje więcej mocy, także i ładuje się jednocześnie i może grać głośniej. Co więcej, z tyłu urządzenia w dolnej części znajduje się specjalna klapka, a za nią umieszczono klasycznie złącze mini jack do podłączenia tych bardziej tradycyjnych gadżetów, czy nawet jakiejś konsolki DJ-skiej. Jest też port USB czy ciekawy przycisk Twin, bo za jego pomocą możecie połączyć dwa takie głośniki w zestaw stereo. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wy korzystacie z głośników Bluetooth, a może wolicie słuchawki, czy bardziej stacjonarne rozwiązania, jak na przykład kino domowe. Oczywiście sprawdźcie także nasz film, w którym dowiecie się, jaki był waszym zdaniem, bo to wy głosowaliście, smartfon roku 2022. Ja dziękuję wam bardzo, mówił Alo, do zobaczenia, cześć!